Uniwersytet Warszawski jest podzielony na kilka różnych jednostek organizacyjnych, a najbardziej podstawową z nich są wydziały. Niektóre z wydziałów mogą być podzielone na parę instytutów, na przykład Wydział Filozofii i Socjologii, który składa się z Instytutu Filozofii oraz Instytutu Socjologii. Instytut to samodzielna jednostka badawcza lub badawczo-dydaktyczna, na czele której stoi dyrektor oraz jego zastępcy. Do kolejnego rodzaju jednostek organizacyjnych należą zakłady oraz katedry skoncentrowane wokół pewnego wycinka danej dyscypliny, np. katedra białorutenistyki czy katedra prawa karnego. Najczęściej pracownicy naukowi danego wydziału przypisani są do konkretnego zakładu lub katedry i tam też odbywają swoje dyżury. Terminy dyżurów pracowników można odnaleźć na stronach wydziałów, katedr i zakładów lub też w USOS-ie. Oprócz wcześniej wspomnianych, uniwersytet posiada również jednostki niewydziałowe oraz administracyjne, które zajmują się wyłącznie sprawami naukowymi, czyli nie kształcą studentów. Do kolejnego rodzaju jednostek organizacyjnych uniwersytetu należą Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Szkoła Języków Obcych, które zajmują się organizacją niektórych WF-ów oraz lektoratów. Uniwersytetem zarządza rektor, zaś jego zastępcy nazywani są prorektorami. Na czele każdego z wydziałów stoi dziekan, jednak w trakcie całych studiów nie będziecie z nim mieć za wiele do czynienia. Z perspektywy studenta o wiele ważniejszą osobą jest prodziekan do spraw studenckich, kierownik studiów lub dyrektor do spraw dydaktycznych, którzy w regulaminie figurują pod wspólną nazwą kierownik jednostki dydaktycznej. O swojej funkcji opowie nam teraz doktor habilitowany Krzysztof Turzyński, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Fizyki. To właśnie prodziekan do spraw studenckich, czy też zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych podejmuje wszelkie decyzje dotyczące studenta. I to mogą być decyzje zupełnie błahe, takie jak na przykład kwestia zmiany rejestracji do grupy ćwiczeniowej. To mogą być decyzje bardziej poważne, związane z zainteresowaniami studenta, polegające na przykład na indywidualnej zmianie programu studiów, tak żeby zapewniał określone efekty uczenia się, a jednocześnie pozwalał studentowi rozwijać swoje zainteresowania. No i do tych najbardziej poważnych, dotyczących zaliczenia roku, czy też stwierdzenia zgodności programu studenta z programem studiów. Kierownik jednostki dydaktycznej, a w szczególności prodziekan do spraw studenckich, jest osobą, do której student kieruje wszelkie podania związane ze wszystkimi sprawami dotyczącymi studiów. Otóż jednym z obowiązków prodziekana do spraw studenckich jest ustalenie terminarza egzaminów. I to takiego, żeby studenci mogli komfortowo wykazać się wiedzą w odpowiednich terminach. Także zadaniem studentów jest rozliczanie prodziekana do spraw studenckich z wykonywania tego obowiązku. Innym przykładem sytuacji, w której ważną rolę pełni prodziekan do spraw studenckich, jest sytuacja, kiedy student czuje się skrzywdzony wynikiem egzaminu, w tym sensie, że ma podejrzenie, że jakieś jego właściwości, czy też stosunek wykładowcy do niego był nieodpowiedni. Wtedy zawsze może się zwrócić do prodziekana do spraw studenckich o pomoc, a prodziekan do spraw studenckich w krańcowym przypadku może zarządzić egzamin komisyjny. Miejscem, w którym najczęściej będziecie załatwiać wszelkie sprawy administracyjne, takie jak rozliczenie roku, podstemplowanie legitymacji czy zapisanie na zajęcia, o których zapisach zapomnieliście, będzie dziekanat. Pamiętajcie jednak, aby być miłym dla swoich pań i panów w dziekanacie, gdyż to dzięki nim możecie załatwić wiele ważnych spraw. Proszę pani, bo ja mam taką ważną sprawę. Pani również, dzień dobry. Dzień dobry, ale dostałam ofertę takiej świetnej pracy i pan w rekrutacji powiedział mi, żebym przyniosła mu zaświadczenie o studiowaniu i wtedy koleżanka powiedziała, Proszę że... pani, ja nie potrzebuję od pani historii życia. Rok? 2019. A mój, pierwszy. A ma pani zaświadczenie A38? A38? A38 i niebieski formularz. Nie chce pani dostać zaświadczenie o studiowaniu bez A38 i niebieskiego formularza? A jak mogę je zdobyć? Wydrukować z USOS-a, podpisać i przynieść tutaj. A nie mogłaby mi pani tego zrobić zaraz? Ja Zaraz. pisała. Zaraz to my zamykamy. Zapraszam jutro. Ale jutro dziekanat jest zamknięty. To w następnym tygodniu. Ale dziekanat jest zawsze otwarty wtedy, kiedy ja mam zajęcia. Musiałabym się jednak zmęczyć, tak jak teraz. No to proszę sobie inaczej układać plan. Ale plan jest z góry. A już 12. Czas do domu. Zapraszam, bo panią zamknę.
Oczywiście przedstawiona przez nas wersja konfrontacji w dziekanacie jest podkoloryzowana, ale zawsze lepiej sprawdzić wcześniej w USOS-ie, jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia danej sprawy. I co by się nie działo, nie dajcie się. Zawsze macie prawo walczyć o swoje. A jeżeli już o prawach mowa,